Słychać mnie, mam nadzieję. Chodźcie, chodźcie. Wielkanocnie. W Portugalii dzisiaj wolne. Nie, oni nie świętują lanego poniedziałku. Jest świętowany Wielki Piątek, więc u mnie dzisiaj więcej luzu po portugalsku, a w poniedziałek będzie więcej luzu po polsku. Przypominam o tym, że można się zapisać na newsletter edukacyjny na www.majari.com. Ja jeszcze wrzucę pod tym nagraniem linka, jakby któraś z Was szukała. Co tam jeszcze miałam przypomnieć? Że w przyszłym tygodniu będzie można kupić w przedsprzedaży książkę. Zachęcam do kupienia w przedsprzedaży, bo będą 2 upominki. Jeden upominek to niższa cena, a drugi to jest cudowny proces, który nagrałam. Jesteście. Super. I przypominam, że 26 kwietnia, niedzielę, będzie masterclassa o tym, czym się różni rola od funkcji i w jaki sposób można się przełączyć. I to nie tylko jest masterclassa dla tych z Was, które są mamami, ale jest też przede wszystkim dla tych z Was, które są córkami, czyli dla każdej z nas. Bo to przełączanie z roli w funkcję się przyda również w relacjach damsko-męskich, wszystkim, tak ogólnie życiowo. No dobrze, jesteście, super. 222. E, Wielkanoc, więc jak mogłam nie poruszyć tego tematu? I tak sobie usiadłam, zaczęłam się przyglądać. Wielki Piątek, Wielka Sobota, Wielka Niedziela. I nagle uświadomiłam sobie, że te 3 dni pokazują prawdziwą ścieżkę rozwojową. I i tak jak my w rozwoju karmimy się, nadal wciąż taką iluzją tego, że, tak się mamy rozwijać, tak będzie lekko, łatwo i przyjemnie i im bardziej się rozwijamy, tym będzie lżej i przyjemniej. I że chodzi o to, żeby stawać się coraz to lepszą wersją siebie, albo żeby dogonić tam jakąś wersję siebie, która gdzieś tam na ciebie czeka, bez tych, która jest taka uzdrowiona, bez tych ran, bez tych przekonań i tak dalej, i tak dalej. To jednak podobna narracja jest w temacie Wielkanocy. Nowy początek, wesołego alleluja, idzie nowe, radujmy się, Jezus zmartwychwstał. A jakoś za mało się mówi o tym, co jest przed tym zmartwychwstaniem. I więc postanowiłam dzisiaj połączyć Wam te dwa wątki, a raczej wykorzystać tę ścieżkę, która jest przy śmierci, Wielki Piątek, później jest ta sobota, która jest tak omijana. Wielka Sobota, no to jajeczka. A czym jest ta Wielka Sobota i jak ma się to do etapu rozwoju? Jest super istotne, powiedziałabym chyba najistotniejsze. No i wreszcie dochodzimy do tego, co wszyscy chcą, czyli zmartwychwstanie. Kochani, w rozwoju jest bardzo podobnie. Jeżeli myślicie, że
można wyjść w świetlistej postaci i iść do Boga i być przy Bogu, tak jak zrobił to Jezus w niedzielę. Nic nie słychać? Dajcie znać, bo dostaję jakiś komentarz, że nie słychać. Więc nie chcę gadać na sucho. Słychać. No to super. To tak jak Jezus przeszedł przez coś, aby zmartwychwstać, czyli przeszedł przez jakieś etapy po to, żeby wylądować w swojej postaci, tej najbardziej boskiej, tę, którą najbardziej czcimy. To dokładnie tak samo wygląda nasz rozwój, ma wyglądać. My od tego uciekamy, my się przed tym bronimy, my tego nie rozumiemy. I ta iluzja i ta narracja rozwojowa, która mówi o tym, że tak się właśnie te schodki pod górę, że tak się będzie szło, 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 aż na sam szczyt. Nie mówią nic o najważniejszym elemencie. Co zrobić, żeby na tym szczycie się znaleźć? Bo szczyt to nie jest cel. Szczyt jest konsekwencją. Dokładnie tak samo jak zmartwychwstanie nie było celem, zmartwychwstanie było konsekwencją tego, co wydarzyło się wcześniej. Co się wydarzyło wcześniej? Wcześniej jest śmierć. I jest w niej dużo symboliki, ale bardzo często to jest prawdziwa śmierć. Umiera coś w nas. Umierają iluzje, umierają nadzieje, umierają tożsamości i role, które nałożyliśmy, dostaliśmy w ciągu całego życia. I jednocześnie to nie jest tak, że ktoś nam to nałożył. Dzięki Bogu, bo ja to często powtarzam, że to nikt nam tego nie nałożył, pomimo tego, że tak wygląda, ale dzięki Bogu, że to my sami sobie nałożyliśmy. Zaraz powiem dlaczego. To my możemy to zdjąć. To my możemy się od tego odłączyć. Dlaczego to nałożyliśmy na siebie? Oczywiście nie nakładaliśmy tego, e, znając konsekwencje. Gdybyśmy wiedzieli, nakładając te tożsamości, te role, jakie będą długoterminowe konsekwencje, to nikt z nas by tego nie nałożył. Natomiast w danym momencie, w danej historii, w danym doświadczeniu, nałożenie pewnej roli, przyjęcie pewnej roli, a ta rola później się tak mocno przykleiła, że stała się tożsamością, to była forma ochrony. To była forma obronienia siebie i ochronienia siebie przed czymś, co było związane ze światem zewnętrznym. Także intencja była bardzo dobra, konsekwencje zazwyczaj są opłakane, szczególnie jak się trzyma tych tożsamości z dzieciństwa 20, 30 czy 40 lat później. I więc przychodzi taki moment w rozwoju, nie mówię, że dla każdego, i to o tym też już wcześniej wspominałam. Są dusze, które wybrały zatrzymanie się na etapie wiedzy i zbierania wiedzy. Natomiast teraz jest też taki czas indywidualnie i kolektywnie na to umieranie. I zobaczcie, umierają różne iluzje. Umierają, te autorytety się walą. Umierają nasze nadzieje, że pojawi się jakiś lider, który nas wszystkich uratuje. Umierają nasze iluzje, że pojawi się jakiś zbawca, który za nas zrobi robotę. Umierają systemy, umierają stare metody, umierają stare narzędzia,
To nie jest przypadek i to nie jest niestety, tylko to jest właśnie czas umierania. I umieranie nie jest sexy. My w ogóle umieranie, śmierć jest tematem tabu. To jest coś, o czym się nie mówi, więc w rozwoju również się mało mówi o tym etapie umierania. O tym, że coś potrzebuje umrzeć, aby narodziło się coś innego. I zobaczcie, e, to nowe to nie jest upgrade starego. To jest cholernie istotny szczegół, który potrzebujemy sobie uzmysłowić. To nie jest tak, że masz samochód i kupujesz nowszy model. To jest tak, jakby się przesiąść z roweru na rakietę. To nie jest tak, że masz telefon i robisz i jednym kliknięciem robisz sobie upgrade do nowego, do nowej wersji. To jest ta iluzja, którą nam sprzedano w rozwoju, że teraz, no to tutaj nowa jedna książka, tu jakiś proces, tutaj jakiś warsztat, tutaj jakiś program, tutaj coś i tak będę pomalutku tak się upgrade'ować do tej mojej wersji idealnej, perfekcyjnej, najlepszej mnie, która na mnie czeka. No nie, to nie na tym polega, bo prawda jest taka, że ta esencja w nas to jest ta wersja. My nigdzie nie mamy iść po schodkach w górę. My nic nie mamy do siebie dodawać. My potrzebujemy rozebrać się z tych iluzji, że jesteśmy kimś innym niż jesteśmy. Czyli musimy to się potrzebuje uśmiercić. Część z tego się uśmierca, część potrzebujemy zabić. I nie mówię tutaj o ego, bo akurat ego też wbrew dosyć częstej narracji w rozwoju, żeby zabić ego. Ego wcale nie jest po to, żeby zabijać. Jak można zabijać bardzo zaangażowanego pracownika? Po prostu trzeba mu ustawić inną listę zadań i inne obowiązki. On wtedy będzie fantastyczny. Więc ego nie zabijamy. Mówię o zabijaniu tych, no właśnie, tych tożsamości. Trzeba się z nimi pożegnać, trzeba je uśmiercić. One bardzo często same odpadają. I to są te momenty w życiu, kiedy coś tracimy, kiedy tracimy twarz, kiedy tracimy pracę, kiedy tracimy poczucie zewnętrznego bezpieczeństwa, em, kiedy tracimy jakąś nadzieję, kiedy tracimy jakąś iluzję. I a, cierpienie przed to inna sprawa. Ja bym, to jest ten moment, w którym do tego nawiążę, bo wydaje nam się, że możemy przejść ten proces umierania bez cierpienia. I to jest możliwe, ale tak naprawdę na tym etapie, na jakim to wszystko umiera, to jest dla nas prawie niedostępne, bo to cierpienie jest połączone z ego. Jak się posłucha przebudzonych nauczycieli, przebudzonych mistrzów, oni wszyscy powtarzają dokładnie to zdanie. Źródłem cierpienia jest nasza ego-identyfikacja. Więc w jaki sposób, o jakim cierpieniu mówimy? O takim, które jest częścią tego procesu umierania. I będziemy, czyli cierpimy, kiedy coś tracimy, cierpimy, kiedy jest nam coś zabierane, cierpimy, mm, kiedy rozwala się nasza wizja idealnej przyszłości, cierpimy, kiedy rozwala się nasza nadzieja, że coś wreszcie będzie, albo coś będzie inaczej, albo że ten rozwój doprowadzi mnie właśnie na ten sam szczyt, gdzie będzie wszystko różowe, kolorowe i będę po prostu tylko spijała nektar z kwiatków. Więc i przez to, że my tak bardzo boimy się przejść przez ten proces,
przez ten proces umierania i przez ten proces cierpienia, to go opóźniamy. Bo zamiast się w to zanurzyć wtedy, kiedy mamy zaproszenie jeszcze na miło, to my od tego uciekamy. Kiedy już jesteśmy w tym umieraniu, bardzo wielu ludzi próbuje od tego uciec. Ja to ostatnio nazwałam na YouTube, na Instagramie chyba em, e, rozpad przerywany. Tak jak mówiłam, to umieranie uważamy, że ono jest czymś złym, że ono jest jakąś porażką, że nie powinno nam się przytrafić. W związku z tym, wtedy, kiedy umiera nasza stara rzeczywistość, a z tą starą rzeczywistością umiera część nas, która była do niej doklejona i która była, no tak, która była jej częścią, to, e, to my się przed tym strasznie bronimy. Nie wchodzimy w to, nie dajemy sobie pozwolenia na to, żeby przejść przez to. Zapominamy, że po tym będzie zmartwychwstanie, a nie obok tego będzie zmartwychwstanie. I ja widzę, jak wiele osób, i teraz coraz więcej będzie się budziło. Jesteśmy w drugiej fali przebudzenia, więc coraz więcej osób będzie miało przebudzenie i coraz więcej osób będzie zapraszanych do przejścia przez rozpad. Będą zapraszani do zmartwychwstania. Natomiast, aby to zmartwychwstanie zaistniało, to nie masz czytać więcej książek i opowiadać, jaka to jesteś świadoma, jaka to jesteś wiedząca, widząca i tak dalej, bo to nie ma nic wspólnego. Nawet Twoje talenty, te, które idą z duszy, nawet Twoje dary, nawet to, że komunikujesz się z aniołami, duszą, z kosmitami i tak dalej, to w żaden sposób Cię nie ustrzeże przed zmartwychwstaniem. Ale zmartwychwstanie jest konsekwencją, jeszcze raz to powtórzę, nie jest celem. Najpierw trzeba przejść przez to ucho igielne, przez ten rozpad, przez tą śmierć. I jak się przez to przejdzie, jak się nie będzie od tego uciekało, to pojawia się to, co jest w Wielką Sobotę, czyli nic. Jest cisza, jest pustka. I to jest znowu moment, w którym bardzo wiele osób zawraca, bardzo wiele osób nie wytrzymuje tej ciszy, nie wytrzymuje tej pustki, nie wytrzymuje tego stanu pomiędzy starym a czymś nowym, co jeszcze nie ma formy, nie ma kształtu, nie wiadomo jak będzie wyglądało i nie wiadomo o co chodzi. I znowu mamy bardzo negatywne skojarzenia z ciszą. Cisza to kara. Cisza jest za karę. Cisza jest niewygodna, cisza jest niekomfortowa. Pustka to brak, więc też uciekamy od pustki. A tutaj i ta cisza, i ta pustka, dokładnie taka sama jak się wydarza w Wielką Sobotę. Jest, e, to jest cisza w obecności, to jest ten stan pomiędzy. Tam to nie jest wcale brak, to jest miejsce, w którym kończy się stare i jeszcze odsuwa się od ciebie i jednocześnie miejsce, w którym zaczyna kiełkować nowe. I to, co powiedziałam, bardzo wiele osób nie jest w stanie wytrzymać tego pomiędzy, więc to ego, które teoretycznie w trakcie rozpadu wraca na to swoje prawidłowe miejsce, czyli przechodzi do tej swojej roli, do której było stworzone, to bardzo często łapie ten koncept i, i zaciąga stare, tylko że w nowym ubranku. I to jest. I wtedy nie ma zmartwychwstania. Wtedy jest ten upgrade. Wtedy nam się wydaje, no tak, no tutaj był trudny czas, ale wróciłam do życia. To nie tak ma wyglądać. Tu nie chodzi o to, żeby wracać do życia. Tutaj chodzi o to, żeby zacząć nowe życie. Jezus
po zmartwychwstaniu on się nie pojawił w tej samej formie. On nie był tym samym człowiekiem, którym był 2 dni wcześniej. On zamknął stare życie po to, żeby zacząć coś zupełnie nowego, z zupełnie innego miejsca. To nie był upgrade. I jeżeli nie dasz sobie pełnego pozwolenia na przejście przez rozpad, czyli śmierć, Wielki Piątek, jeżeli nie wytrzymasz tego napięcia, które pojawia się w, na etapie pomiędzy, na etapie chaosu, bo w momencie, kiedy stare się kończy, nowego jeszcze nie ma, to jest chaos i to jest zupełnie naturalne. I to, co jak powiedziałam, bardzo łatwo jest wrócić znowu do tego starego. Znowu do tej zabawy w rozwój, do tych coraz to piękniejszych słów i używania coraz ładniejszych nazw o świadomości, o rozwoju, o boskiej kobiecości, o zdrowej męskości. Mówię o tym akurat, bo ostrzę zęby na kolejne nagranie. Będzie właśnie o tym, jak się szybko nasz umysł uczy ładnego nazewnictwa. To nie ma nic wspólnego z tym, z jakiego miejsca żyjemy. Także to tak na kolejny odcinek. Więc jak powiedziałam, wiem, że wiele osób przechodzi teraz przez tą fazę i wiem, że wiele osób będzie przechodziło przez tą fazę. Więc chciałabym, żebyście pamiętali. Ci, co przeszli, to pewnie już wiecie, jak to jest. Natomiast ci, co są w trakcie albo będą przechodzić, pamiętajcie o tym, że to jest taki porządek. Jest taki porządek, że ma umrzeć to stare. To stare, które tutaj ważne, co mi idzie teraz. A propos tego, że to stare ma umrzeć. Jest taka narracja, że umiera to, co nie było nasze. Nie zgadzam się z tym. To jest taki duży skrót myślowy, bo raczej bym powiedziała, umiera to, co nie będzie pasowało do tej wersji, którą będziesz po zmartwychwstaniu. Czyli inne częstotliwości, inna ty, tak jak powiedziałam, inna ty czy inny ty. To nie jest kwestia upgrade'ów, to jest zupełnie inny człowiek. To jest zupełnie inny konstrukt psychologiczny, to jest życie z innego miejsca, to jest nawet przepływ energii jest inny, nawet to, jak myślisz i do czego używasz swojego umysłu i swojej głowy i do czego służy ego, to wszystko jest zupełnie inne. Tego się nie da załatwić upgrade'em, żeby było lekko, łatwo, przyjemnie. Nie. Tamto stare potrzebuje się zakończyć, żeby to nowe właśnie nie szło z nowego, a nie jako upgrade do starego. I ja widzę, że to dokładnie to samo się dzieje na poziomie kolektywnym. Ostatnio słuchałam Lee Harrisa i taki fajny tekst powiedział, że zupełnie inaczej się mówi o przepowiedniach, a zupełnie inaczej się doświadcza ich w czasie rzeczywistym. I o tym, że jesteśmy w trakcie procesu wzniesienia, że przechodzimy jako ludzkość przez coś, przez co nigdy wcześniej nie przechodziliśmy, to się mówi już od ładnych paru lat. I osoby, które są w rozwoju, osoby, które są w duchowości, to słyszymy to od nie wiem, co najmniej 10 lat, co najmniej od 2012 roku. Więc, ale zupełnie inaczej przechodzić przez to, zupełnie inaczej czytać o tym, o rozpadzie, zupełnie inaczej czytać o śmierci, a zupełnie coś innego przez to przechodzić. I kolektywnie również przechodzimy teraz przez ten rozpad. Jesteśmy w Wielkim Piątku. Jesteśmy na etapie rozwalania
upadania, umierania, starych struktur, starych systemów, mówiłam, starych metod, starego języka, wszystkiego. Więc nie próbujcie szukać nowego w tym starym. To zupełnie są dwa różne miejsca. I dzięki temu, że jest ta Wielka Sobota, dzięki temu, że jest ten czas ciszy i pustki, to nam umożliwia naprawdę całkowite odłączenie się od tego starego i pozwolenie, aby to nowe objawiło się, pojawiło się, ale w zupełnie innym miejscu i zupełnie z innego miejsca. Czyli to nie jest tak, że tu jest to stare i teraz właśnie idziemy po schodkach do góry i tutaj wylądujemy w tym nowym. Nie. Stare się kończy, nie ma nic, jest nowe. Nawet nie ma mostu. Ja ostatnio rozmawiałam z jedną z moich klientek, która mówi, że ona tak myśli, z czego wybudować most. Nie myśl o moście, myśl o drugim brzegu. Skup się na nowym brzegu, skup się na tym, co jest po tej drugiej stronie, a nie jak połączyć stare z nowym. Bo to nie o to chodzi. Wręcz przeciwnie, właśnie chodzi o to, żeby nie łączyć tego starego z nowym. To, co będzie pasowało do nowego, to się znajdzie na tym drugim brzegu, nie martw się o to. Natomiast to, co już nie będzie wspierające dla ciebie w tej nowej częstotliwości, to zostaje w tym starym. I więc ten czas, mówię, ta Wielka Sobota, która jest taka przemilczana, nawet w kościele, tak mało się o niej mówi. Mówię, tak katolicy wiedzą, że to jest dzień, żeby jajka poświęcić. To dla mnie to jest ten najważniejszy czas. To jest ten czas, w którym my indywidualnie wchodzimy, kolektywnie jeszcze nie, ale coraz więcej osób przeszło przez rozpad i jest w tej pustce, albo zbliża się do niej. Więc obiecuję, że ta pustka nie jest końcem. I ta pustka nie jest taką wieczną pustką. Tylko błagam, nie próbujcie ulżyć sobie poprzez wracanie do starego, poprzez przeciąganie starego, poprzez trzymanie się tego starego, po to, żeby lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Lepiej cokolwiek, żeby zostało. Bo nie będzie zmartwychwstania. Bo nie będzie tego, nie będzie tego nowego. A to nowe jest zupełnie inne. I mówiłam wam już o tym chyba w ostatnim odcinku, że nawet słowa, które są, te koncepty słowne, one są tak powiązane ze starym, że czasem trudno znaleźć słowa, które byłyby adekwatne i które by miały odpowiednią częstotliwość albo czysty przebieg, czysty zapis do opowiedzenia o tym nowym. I jak o tym mówię teraz, to przypomniało mi się dawno, dawno temu, miałam wtedy 20 kilka lat, trafiła w moje ręce książka Edwarda Stachurskiego. E, Ja chętnie po nią sięgnę znowu, bo ja przez nią nie przeszłam wtedy. Myślę, że dzisiaj mam większą dojrzałość, żeby nie czytać 10 razy jednego zdania, żeby w ogóle zakumać, o co chodzi, co autor miał na myśli. Ale zostało ze mną jedno z pierwszych zdań, które tam jest, że opisywanie, że już samo słowo opisujące morze jest, ograbia to morze z tych wszystkich jakości, z którymi one nawiązane. To takie wolne tłumaczenie w tej chwili moje, to zapamiętałam, nie cytuję tego dokładnie. I że każde słowo, które my używamy do opisania czegoś, ono tak naprawdę jest tylko opisem, ono ograbia to doświadczenie. I mam podobne odczucia, jeśli chodzi o to, co jest właśnie po zmartwychwstaniu, jak to wygląda, jak to opisać. No tak jak powietrze nie opisuje, czym jest powietrze, tak jak woda nie wie, że jest wodą, to znalezienie później słów, które wytłumaczą, czym jest zmartwychwstanie, jeżeli się tego nie doświadcza, jest to bardzo, bardzo trudne. Więc tak w ramach zamknięcia tego mojego wywodu dzisiaj, tego porównania ze świętami wielkanocnymi.
Ta Wielka Niedziela, która jest tym właśnie świętem radości, lekkości, to jest konsekwencja tego, co było wcześniej. Nie chodzi o to, żeby na siłę szukać śmierci, żeby na siłę próbować, aby było trudno. To był kiedyś taki koncept też, tak? Szczególnie w tym wczesnym chrześcijaństwie, że trzeba się umęczyć, że trzeba cierpieć fizycznie, emocjonalnie, mentalnie, że się trzeba umartwiać. To ja nie mówię o tym. Ja nie mówię o poszukiwaniu cierpienia. Ja mówię o tym, żeby zaakceptować dwa fakty: że każdy rozpad jest trudny, że każda śmierć Twojej tożsamości, Twoich relacji, Twoich nadziei, Twoich iluzji jest, e, jest trudna. Jest, e, jest czasem smutku, jest czasem żałoby, jest czasem trudnych przejść i nie uciekajmy od tego, po prostu potraktujmy to jako część tego procesu. Im bardziej to zaakceptujesz, tym mocniejszy wyjdziesz albo mocniejsza wyjdziesz po tej drugiej stronie. Im bardziej się będzie od tego uciekało, im bardziej będzie się uciekało od tego bólu, doświadczenia, który, tak jak powiedziałam, jest częścią tego przejścia, tym bardziej, e, tym bardziej będzie się przedłużać ten Wielki Piątek, zamiast przeprowadzić nas najpierw do tego czasu ciszy i pustki, a później do tego zupełnie nowego. Więc tym z Was, którzy świętują Wielkanoc, życzę pięknego świętowania, pamiętając o tym, jak pamiętajcie o tych 3 dniach, szczególnie o tym jutrzejszym, szczególnie o tej Wielkiej Sobocie pod kątem ciszy, pustki. Może to Was zachęci do tego, żeby inaczej spojrzeć na ciszę, nie jako na karę, tylko na miejsce obecności, i na pustkę też nie jako brak, ale na pole nieskończonych możliwości. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki.